Czy byliście kiedyś na drugim brzegu tęczy, tego pięknego zjawiska atmosferycznego, a nie politycznego bełkotu? Tak, przypominam, że istnieje coś takiego. Jeżeli nie, to zapraszam w muzyczną podróż pełną psychodeli i pokręconych dziwnych dźwięków albumu Wet Bones and the Written in Waters. Wet Bones and the to awangardowy zespół black metalowy założony w Oslo w 1993 roku. Nazwa zespołu znaczy na końcu tęczy i odnosi się do nordyckiej mitologii, która łączy dwa światy – ludzki Midgard oraz boski Asgard, a sama tęcza zwie się Bifrost. Założycielami kapeli był perkusista oraz wokalista Karl Michael wraz z gitarzystą oraz wokalistą Wikotnikiem, do których dołączył basista oraz wokalista Skoll. Zespół został rozwiązany w 1997 roku, następnie reaktywował się między 2006 a 2007 i istnieje do dzisiaj od roku 2019. Nagrali tylko jeden album, Written in Waters, w 1995 roku dla Misanthropy Records, o którym chciałbym powiedzieć parę słów. Płyta jest unikalna i niezwykła, gdyż czerpie z różnych gatunków muzycznych, jak awangarda, jazz, black metal. Pamiętam, gdy kupiłem kasetę w dziupli, bardzo ciężko mi było ją przesłuchać w całości, aż małymi kroczkami wsiąkłem w magię tej muzyki. W ogóle album nazwałbym psychodelicznym black metalem, jeżeli w ogóle można to tak określić. Ta muzyka to czysta poezja i artyzm. Tutaj spodziewaj się niespodziewanego. Wet Bones and the tworzyli muzycy takich kapel jak Satyricon, Arcturus Dot Heimsgard, więc same nazwy mówią za siebie. To jest muzyka z najwyższej półki. Słychać, że chłopaki chcieli stworzyć coś innego od wówczas panujących mód. I udało im się to w 100%, jednak wszystko nadal jest osadzone w muzyce czerni. Mimo że harmonie często są atonalne i cholernie pokręcone, muszę przyznać, że słucha się tego wybornie, czekając dokąd nutki zmierzają i dokąd nas doprowadzą. Takie polirytmie jak na albumie w tamtym czasie w black metalu nie były spotykane. Główne wokale, mimo że zasadniczo czyste, wkręcają się w głowę swoim psychodelicznym świdrem. Raz są zdublowane, raz podbite blackowym skrzekiem, raz znowu są to melodeklamacje, raz znowu krzyk. Cały czas mamy wrażenie, jakbyśmy słuchali opętanego schizofrenią jakiegoś pacjenta domu opieki. Wokale po prostu są wielowymiarowe, wielowątkowe, przenikają się wzajemnie i mają o wiele więcej do zaoferowania niż, że tak powiem, standardowy czarny metal. Teksty zaś to forma abstrakcyjnej poezji, tak bardzo pasującej do tej poschizowanej muzyki. Gitary bzyczą sobie blackowo, wygrywając dysonansowe i hipnotyzujące akordy. Pomaga jej w tym bas, który często wypełnia luki między dźwiękami, odsłaniając ich jazzowy rdzeń. Perkusja nie gra równego rytmu, ale również błądzi sobie gdzieś w różnych kierunkach. Każdy instrument jest tutaj tak samo ważny. Aura muzyki jest depresyjna i niekonwencjonalna. Podąża ścieżkami dziwacznych brzmień, które łączą się ze sobą w sposób chaotyczny i osobliwy. Brzmienie jest surowe, blackowe, ale tutaj jest to okej. Czujemy, że jest to nawet coś więcej niż zwykłe trzaski rozpadającego się garażu. Dużo tutaj echa i pogłosu, a całość trwa prawie godzinę i zawiera 9 kompozycji, które w dość pokrętny sposób prowadzą nas od punktu A do punktu B. Co tu dużo mówić, to po prostu jazzowa wirtuozeria z blackowym sznytem. Ten pełen smutku album został nagrany w 1995 roku i w tamtym czasie pokazał zupełnie inną, dekadencką stronę black metalu. To skarb, który powinniśmy postawić na półce obok największych wizjonerskich dzieł czarnej sztuki. To posłuchajmy teraz fragmentów tej blackowej psychodeli. Już otwierając genialny I Sang to the Swans wprowadza nas w stan konsternacji. Co tutaj tak naprawdę się wyprawia? Jakieś dziwne, połamane rytmy, jazzujące struktury, długie, hipnotyzujące sekcje instrumentalne i ten psychotyczny wokal, w którym wokalista śpiewa o Lucyferze, o łabędziach, o marzeniach. Carrier of the Wands to przygnębiający utwór, w którym gitary owijają swoimi strukturami perkusję. Wokal jest głównie melodeklamacją, który kontrastuje często z blackowymi zagrywkami. W tekście zaś wokalista śpiewa, że kiedyś śnił całe życie, ale teraz będzie w stanie przenosić góry.
Autumn Leaves, czyżby to nawiązanie do jazzowego standardu? Bardzo możliwe, ponieważ utwór jest bardzo piękny, z kobiecym wokalem oraz gitarą akustyczną. Oczywiście jak przystało na Wet Buensende, wszystko tu jest ostro pokręcone, z wyraźnie zarysowanym basem. W tekście zaś jesienne wiedźmy swoim śpiewem nawet sprowadziły samego diabła na kolana. Wszystko w utworze wiruje, nawet liście na wietrze. Na zakończenie proponuję najdłuższy Remembrance of Things Past, wykorzystujący skalę arabską oraz kakofonię fortepianu i skrzypiec. Dużo tutaj psychodelicznego rocka i cichych wokali, wprowadzających taką niepokojącą atmosferę. W tekście dużo jest o dotyku, wietrze, o smutku, diable oraz przeszłości. Rzut okiem na okładkę i wkładkę. Cover tej płyty również wymyka się klasyfikacji i wszystkim konwencjom kolorystycznym. Jest trochę w stylistyce Salvadora Dali. Postacie są jedyne w swoim rodzaju. Dominują 3 kolory: brunatny, szary i biały. Rzeźby postaci ni to alienów, ni to trupów w powykrzywianych pozach z wielkimi dłońmi na olbrzymiej pustynnej, pustej przestrzeni przed nadchodzącą burzą sprawiają wrażenie totalnego smutku. W tylko sobie znany sposób starają się obronić przed dźwiękami tego albumu. Dźwięki jednak mimowolnie wykrzywiają je w konwulsjach. Niestety nie mają gdzie się schować, gdyż tylko piasek otacza je z każdej strony. Żadnej rośliny, żadnego schronienia, tylko ten surrealizm. Nad ilustracją umieszczono zdobną czcionką nazwę zespołu. Wkładka mojego wydania jest digipakowa, wydrukowana na matowym, ekskluzywnym papierze. Jest podzielona na 3 łamy. Po jednej stronie podano skład zespołu, kompozytorów i autorów okładki. Na środkowej części rozmarzone foty członków zespołu, a pod nimi tytuły utworów oraz nazwa wydawcy, czyli Soul Seller Records. Dalej okładka. Na stronie wewnętrznej wydrukowano na białym tle teksty utworów. Całość, mimo że minimalistyczna, jest estetyczna. Na białej płycie CD naszkicowano starego człowieka całującego śmierć. Chyba powinno być odwrotnie. To byłby wtedy pocałunek śmierci. Written in Waters jest pionierskim dziełem i otworzyło nowy rozdział w historii muzyki ekstremalnej. Jest oryginalny i unikalny nawet w naszej rzeczywistości. Atmosferę na albumie nazwałbym kontrolowanym chaosem. Jeżeli szukasz czegoś więcej w muzyce, Wet Buensende odwróci twój świat do góry nogami. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!